6 lat i prawie 100 000 kilometrów przebiegu. W przypadku większości samochodów to już taki wiek i taki przebieg samochodu, że jego pierwszy właściciel zaczyna nasłuchiwać, czy czasem spod maski nie wydobywają się jakieś niepokojące dźwięki, albo na przykład z zawieszenia, albo zaczyna się rozglądać za możliwością przedłużenia gwarancji, a najczęściej po prostu decyduje, że to już jest ten wiek, że niech ryzyko bierze na siebie ktoś inny i sprzedaje auto. Ale bywają chlubne wyjątki od tej reguły, takie jak Toyota Corolla. Można uznać, że po 6 latach i prawie 100 000 kilometrów jest dopiero dotarta, ale ma to też swoje negatywne konsekwencje. Jaka jest ta negatywna konsekwencja? Ano taka, że te samochody są niesamowicie drogie jako auta używane. 6-letnia potrafi kosztować tyle, co na przykład 2-letni Hyundai i30 w kombiaku. Albo na przykład Ford Focus w kombiaku 2-letni. A tu mamy 6-letni samochód z przebiegiem prawie 100 000 kilometrów. Z czego się to bierze? Z bezawaryjności tego samochodu. Dokładnie powiedziałeś. Ale co niesamowite, to pomimo tego, że rzeczywiście te samochody są dosyć drogie jako używane, bo niewiele tracą na wartości, to są bardzo popularne. I jak takie auto ma pierwszego właściciela, sprawdzony serwis, jest bezwypadkowe, to zanim jeszcze zamieścicie ogłoszenie, zanim umieścicie zdjęcia, zanim ostatnie ze zdjęć się wgra, to samochód jest już sprzedany. A skoro jesteśmy... O, jak tu czysto. No, rzadko ktoś zagląda. No, samochodem jeździ tym akurat Ola, czyli osoba odpowiedzialna w karoserii za obrażanie Was w komentarzach. Od 3 dni. Dopiero zaczynam. Obsługuje wszystkie social media, nasze Instagramy, Facebooki, TikToki, ale też wrzuca materiały do sieci. Ma Corollę od tych 6 lat. Jak zaczynaliśmy przygodę z karoserią, to ona sobie kupiła ten samochód. Odpowiada też na Wasze komentarze i często pyskuje w tych komentarzach, więc teraz Wy możecie w tych komentarzach podrzeć łacha z niej. A jak Wy byście chcieli kupić sobie taką Corollę, to tak, ten egzemplarz też będzie do sprzedania, ale pewnie sprzeda się bardzo szybko po tym odcinku, ale pamiętajcie, że mamy platformę findcar.pl. Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Tam takich Corolli są dziesiątki, używanych z programu Pewne Auto od Toyoty, tylko od autoryzowanych dealerów, sprawdzone. Tam możecie sobie wejść, zobaczyć, ile one kosztują, znaleźć swój egzemplarz. Nasz egzemplarz, tak jak powiedzieliśmy, 2020 rok, ponad 90 000 kilometrów przebiegu, wersja 2.0 Touring. Hybrid, ale hybrid nie 1.8, tylko hybrid 2.0, bo mamy w Corolli dwa napędy hybrydowe, to jest ten mocniejszy. 152 konie i 190 Nm, tylko z silnika spalinowego, ale oprócz niego jest tu całkiem mocny elektryk, bo ma 109 koni i 202 Nm, więc tych newtów nawet więcej niż spalinowy. Łączna moc całego zestawu systemowa to 184 konie mechaniczne. Jak na te gabaryty samochodu, to całkiem przyzwoicie. No i teraz pytanie, jak wygląda tego obsługa, bo oczywiście mówi się, że Toyota jest bezawaryjna i to, co zawsze Ty podkreślasz, częściej wymieniać olej i faktycznie tutaj interwały to jest rok albo 15 000 kilometrów. I to właśnie zaleca Toyota, jakby ona cały czas o tym mówi i w książkach serwisowych i wszędzie o tym się dowiecie, także między innymi pewnie dlatego też jest bezawaryjna. Pytanie, Łukasz, czy ta bezawaryjność, czy to jest mit, czy naprawdę w tym samochodzie nic się nie dzieje? Nie, naprawdę w tych autach się nic nie dzieje i nie tylko mówię tutaj o modelu Corolli, ale ogólnie o Toyotach. No jakby bardzo mało zgłoszeń w ogóle samych gwarancyjnych w serwisach autoryzowanych jest. Wiadomo, że w tym pierwszym okresie coś tam się może dziać, natomiast w tych samochodach nic praktycznie się nie dzieje. My mówimy tutaj o czystej eksploatacji tego samochodu, czyli o wymianie oleju, filtrach, wymianie świec po jakimś czasie, wymianie oleju w skrzyni bezstopniowej CVT, o płynie hamulcowym, płynie chłodzącym, czysta po prostu eksploatacja. Tak, Klocki, tarcze. Tak, ale ta I bardzo rzadko zawieszenie. eksploatacja, ale trzeba też jasno i wyraźnie podkreślić, że ta eksploatacja wiąże się z koniecznością wymiany pewnych czynników, pewnych rzeczy, których nie wymienia się w zwykłych samochodach i trzeba na to w hybrydach zwrócić uwagę, żeby tu powiedziałeś można było je właśnie, eksploatować długo i bezawaryjnie. Tak, tu wspomniałeś właśnie o tym, co mówiliśmy w poprzednim odcinku przy Jaguarze. Mówimy tutaj o wymianie tego płynu chłodzącego całego systemu tutaj elektrycznego, tak? Jakby nikt... Co ile? Wiesz co, robi się to około co 4 lata.
I to też nie każdy warsztat nam to zrobi, więc musimy na to też zwrócić uwagę, że nie każdy warsztat się tego podejmie, bo jest specjalna procedura jakby wymiany tego płynu, tak? To nie jest tak jak w silniku, że odkręcamy sobie z chłodnicy jeden wężyk, czy tam, nie wiem, korek jak mamy spustowy, czy cokolwiek, zalewamy nowym, to mamy odpowietrzniki, czy nie mamy odpowietrzników, zależy od układu chłodzącego i mamy wymienione. No tutaj jest procedura specjalna, którą komputerem trzeba wymusić, pompy, obiegu, odpowietrzyć i tak dalej. Także to zalecam Wam, żebyście zrobili sobie w serwisie. Zadbać trzeba też o układ zapłonowy. Tak, świece zapłonowe też często trzeba wymieniać. Jak często? Jak dobrze pamiętam, to 90 000, czyli przy tym przebiegu, który mamy tutaj, ten samochód, ten model, wiązałoby się to z zrobieniem dużego serwisu olejowego, z wymianą kompletu filtrów, świec. Zalecałbym też o wymianę olejów skrzyni biegów CVT, bo producent mówi między 60 a 80, 90 tysięcy, a potem co 60 jakby skrócić ten interwał, nie? Bardzo ważne jest też to, żeby dbać o kondycję akumulatora, tylko nie tego 12-woltowego, Tego atrakcyjnego, tak. który jest pod tylną kanapą i jest tam, można się dostać do filtra przede wszystkim, który Do odpowiada chłodzenia za baterii. chłodzenie tego akumulatora, bo jak wozicie psiaka, jak dzieci wasze upierdzielone piachem siadają, jak to wszystko tam leci i się to zatka, to bateria się przegrzeje i jest kaput. I jest Więc problem. raz na rok dosłownie samemu można to zrobić w 2 minuty. Rozebrać sobie ten filtr, oczyścić go, albo zwrócić uwagę, jak się oddaje samochód co roku do serwisu, żeby też to zrobiono w Żeby ramach, uwzględnili to po prostu w ramach przeglądu. przy serwisie. W ramach przeglądu i to jest też bardzo istotna rzecz, o której niektórzy zapominają, ale w Corollach jest też tak, No, że uwaga. gwarancja na samochód może wynosić 10 lat. Tak jak to auto było przez 6 lat cały czas serwisowane w ASO, co roku albo co 15 000 kilometrów, to w zasadzie przy tym przebiegu to tak właśnie wychodziło mniej więcej, że Ola jeździła te 15-20 tysięcy kilometrów, to bardzo istotne jest to, że robiąc ten serwis co roku się automatycznie wydłuża gwarancja aż do 10 lat albo 150 tysięcy kilometrów, więc tak jak tutaj to jeszcze można powiedzieć, że będziemy mieli jeżdżąc do ASO 4 lata gwarancji albo tych kolejnych 60 tysięcy kilometrów przebiegu. To, o czym często mówimy, to tarcze i klocki w hybrydach. No tarcza czuć, że już ma tutaj delikatny rancik, ale jak na nią patrzysz, to jeszcze z 50-60 przejeździ spokojnie. Tu nawet są jeszcze Myślę, że oryginalne tak. klocki Klocki są do wymiany. po 90 tysiącach kilometrów. Dobrze, ale pojeździ jeszcze, no nie? Bo to są elementy, które w hybrydach się znacznie mniej zużywają, Klocki są do wymiany. bo auto głównie hamuje rekuperacyjnie, czyli silnikiem elektrycznym, odzyskując jednocześnie. No pojeździ jeszcze czy nie pojeździ? I tak pojeździ. A jak wygląda kwestia zawieszenia? Słyszałem, że łączniki stabilizatora na przykład. Wiesz co, no czasami- niestety na naszych polskich drogach, no bo wiadomo, są te studzienki, gdzieś tam może strzelić łącznik od 80 do 100 zł za sztukę, takiego już lepszego I wymiana producenta. kwadrans. Wymiana kwadrans. Natomiast ogólnie, jeżeli chodzi o zawieszenie, no to bardzo mało takich pierwszych, tych pierwszych 1000 kilometrów, mówię tutaj o tam 1000, znaczy 100 tysiącach pierwszych, raczej nic nie powinniśmy tutaj robić. 150 tysięcy też raczej nie, bliżej około 200 tysięcy, może jakaś tam tulejeczka, ale to bardziej ze zmęczenia materiału niż z uszkodzenia, nie? Natomiast przyznasz szczerze, że jak patrzysz na ten samochód, myślisz sobie, że on ma 6 lat, ten egzemplarz, choć generalnie generacja jest jeszcze starsza, to naprawdę fajnie go zaprojektowali. I nawet w tym nadwoziu kombi on wygląda ładnie, estetycznie, nie zestarzał się tak bardzo. Nie, jest bardzo ładny. I też jak sobie zerkniesz w dane techniczne, to wyobraź sobie, że tutaj mamy 2,70 m rozstawu osi, to więcej niż ma Octavian w kombiaku. Znaczy- Sama długość znaczy nadwozia generalnie- jest prawie taka sama jak w Octavii, bo to 4,65 m. Tak, natomiast generalnie on troszeczkę jest mniejszy od konkurencji, ma mniejszy bagażnik, No ale nie gabarytowo. nie gabarytowo. Nie gabarytowo. Mówię o Jeżeli- rozstawie, o bagażniku i tych innych proporcjach. Jest mniejszy Nie, co do, rozstaw osi ma do większy. konkurencji. Ja mówię o bagażniku No to i mówisz, pojemności. no Boże, to Łapiesz mnie za mylisz, słówka. mylisz systemy walutowe, Łap- no. Tak, I nie tak mieszajmy. bagażnik jest przyzwoity. Rzeczywiście w Octavii ma 650 litrów, tutaj Tak. tych litrów jest 581 i to jest 15 litrów mniej niż w tej wersji hybrydowej 1.8, a to ze względu na to, że tutaj trzeba było umieścić ten akumulator 12-woltowy, bo ten trakcyjny, tak jak powiedzieliśmy, jest tam pod podłogą bagażnika. No i tak, no widać, że tutaj Ola woziła trochę, bo to nam się zmechaciło. Mało tego, podłoga się zmechaciła. Pewnie to można sobie, wiesz, golarką jakąś wszystko ładnie doprowadzić do ładu, ale zobacz jak boczek, przez to, że on jest miękki,
to zobacz, jak się odkształcił. Tu normalnie powstała szpara między podłogą a tym boczkiem. Tak. To mogłoby być zrobione lepiej. Ten drugi jest już sztywniejszy i Ale zobacz. wiesz co, jest sztywniejszy, bo on tu ma taką, widzisz, kieszeń zrobioną, a ten ma... Tak, a ten nie ma i widocznie jak tu były w bagażniku walizki, one rozpychały ten boczek i on się tak odkształcił. w Jednym tamtym słowem dużo kierunku. pchała do bagażnika. Dużo pchała do bagażnika, tak jest. No mamy na przykład cięgienka do składania oparć i pojedzie od razu pojedzie, natomiast same oparcia nie są dzielone w proporcjach 40-20-40, tylko 40-60, więc trudno będzie przewieźć dłuższe przedmioty, szczególnie, że nie ma tutaj podłokietnika. Trzeba będzie złożyć którąś z części i dopiero wtedy dłuższy przedmiot przewieziemy. Gniazdo zapalniczki 12V, no i chyba podwójna podłoga, tak? Tutaj mamy co? A, tu mamy schoweczki takie sprytne, dwa malutkie na jakieś graty, a pod podłogą oczywiście... Wow! To jest lewa... Łe! No, ale jest trochę przestrzeni i jeszcze tą podłogę można obniżyć. O, i teraz mamy tych 580 litrów, no tylko tutaj nam wówczas powstaje taki schodeczek tam z tyłu. No, ale powiedzmy... Ale poczekaj, nie można tego wymontować? Weź. Nie, weź nie. Już panie kochany, Dajże to, można weźże to. wyjąć. Daj to. No, Puść. Trzymaj. Łukaszku, To pokuta coś. szarpaj to. No jasne, że można wyjąć. O ja, faktycznie. No ty Ale jesteś. wtedy to zobacz, jak to tam brzydko wygląda, no. Ale zawsze możesz dołożyć tam jakieś gumiaki czy coś. No brzydko, no dziura mała została, no. No została, no, ale tamtą kuwetę wtedy dajesz kotu, sypiesz do niej piasku. To takie, o ja, no takie to, no. Takie to zakryć trzeba dobrze, żeby tam nic się nie wyrwało. No dobra, dawaj nasze walizeczki. Panie! I zobacz. Ocie, panie! I wyjęcie tej kieszeni, zobacz, pomogło to, że ta walicha jeszcze się Ty! dopchnęła. No ta nam nie wejdzie, ale ta jest ponad Weź ją do normatywna. środka. Spróbujmy do środka, przesuń tę. No jest. Jeszcze patrz, jeszcze to zasłonisz. O ja cię pitole. No to powiem ci... Pełen szacun. Nie ma tragedii. Nie, no jest moim zdaniem jak na kompaktowe kombi, bo tak trzeba je traktować, to jest tutaj bardzo dużo miejsca w tym bagażniku. To jestem wręcz w szoku, natomiast szkoda, że cała roleta, zobacz, pojechała nam ładnie i zapięła się i się trzyma, Ale teraz jej nie otworzysz? nie, otworzę. Tylko zobacz, dokąd ta roleta dochodzi. Tutaj wszystko widzisz. Chyba że brakuje jakiejś części, bo dziewczyna wymontowała. Tak, No to tak, brakuje. No tak, tu brakuje części, tu powinna być taka dodatkowa jeszcze żaluzyjka, która zasłania tę część, tak żeby nic nie było widać właśnie. przez szybę, co znajduje Nam się walizki w Barcelonie bagażniku. wyciągną. Co? Walizki nam w Barcelonie wyciągną. Oczywiście to można sobie wymontować i ciekaw jestem, jak to wymontujemy. To wyjmiemy. To czy tam jest jakieś miejsce na roletkę? Nie, nie ma tutaj miejsca na roletkę, więc nie je przewieziemy jej. Musimy zostawić ją w chałupie. Zobacz, zasłaniasz kierowcy, owszem, cały widok do tyłu przez szybę. To prawda. To nie tak, to tak. O, ale zobacz, dwie mamy tak ułożone i tutaj jeszcze ile miejsca. Trzecia tak i jeszcze na nią i jeszcze tu. No bo tutaj już widzimy, że jest ten rant. Tutaj dosyć mocno opada ta tylna szyba jak na kombiaka, ale dzięki temu ma ładną linię. Niemniej pod kątem możliwości ładunkowych to jestem Nie, jest sporo, w szoku. nie? W szoku, tak. Jeżeli chodzi o możliwości naprawdę załadunku i tego, co można tutaj umieścić, to jest bardzo, bardzo, bardzo przyzwoicie. Rzadko w którym aucie tej klasy, rzadko w którym SUV-ie udaje nam się 3 walizki tak ładnie zmieścić, a tutaj przecież mamy auto, które jest hybrydą. No dobra. Chodź zobaczymy, ile ty masz tam miejsca nad głową. Nad głową, na nogi. Na głową. To jest na nogi. jednak kompaktowy samochód. Czekaj, uważaj. No gdzie do tyłu? No jak? Gdzie nie do tyłu, tylko obniżam fotel. No ale to obniżasz go do tyłu? A nie, to teraz to, no bo teraz on- to dobrze. Poczekaj, bo on tu zjeżdża. Jezu, tu się trzeba O namachać. matko kochana. Czekaj, zobacz ile to jedzie. O, dobra. Poczekaj. Ale to żeś teraz się... Królu złoty.
Oparty jesteś tak deska. oparcie, jakbyś tak Poczekaj. troszkę bardziej do tego, do siebie jeszcze? Poczekaj, marudzisz troszkę. No marudzę, ale jeszcze tak nie jest idealnie, no. O, Popnij troszeczkę. no No, to teraz to jest super. siedzę trochę bardziej jak na taborecie, ale powiedzmy, No że dobra, mogę jechać. No dobra, ale to teraz to ja mam sporo przestrzeni tutaj. Zobacz, sporo miejsca na kolana, na stopy dużo tam miejsca, brakuje mi przestrzeni nad głową. Ona jest stosunkowo niska. No w końcu nazwa to Sport Touring, czy tam Touring Sports. Jest niska i to było I widać, jak żeśmy ładowali rzeczy do rzeczywiście nie bagażnika. mamy tutaj szklanego dachu. Tutaj jest jeszcze taki garb wynikający z tego, że jest wzmocnienie pomiędzy słupkami B, ale nad głową cierpiałbym na brak miejsca w dłuższej podróży. No musiałbym o tak usiąść, a wtedy już mam na kolana trochę mniej. Natomiast dla osób takich 1,80 m to powiem Ci naprawdę super. Dla dzieciaków, które tutaj usiądą, w zupełności wystarczająco. Myślałem, że będzie znacznie gorzej, bo mamy, tak jak powiedziałem, do czynienia z samochodem segmentu C, z kompaktem. Natomiast znowu, zobacz, to jest ta wykładzina, która jest w bagażniku i jej przydałoby się po prostu golenie, taką golarką, jakiej ja do łba na przykład używam, żeby to troszkę oczyścić, żeby to ładniej wyglądało. Tutaj mamy ten system chłodzenia tej baterii i to się rozbiera i tutaj czyści się ten filtr. Trzeba by podnieść pewnie tą kanapę, nie? Żeby tam się Wyrwać ją do góry, zdjąć te plastiki. dostać do mocowań. Całkiem przyjemna ta tapicerka jest. I fajny kształt Że foteli Ala, jest taki. fajny jest kształt ala foteli. pudełkowy, nie? Mimo że Ola ma dzieciaki, to te dzieciaki albo bardzo dbały, albo to jest w naprawdę niezłym stanie. Tu widać, że w kieszeniach coś było chowane, bo Bo ta jeździ w kieszeń, bagażniku, dlatego jest podłoga zmachacona. ta kieszeń taka troszkę jest już wypchana, ale tył foteli jest naprawdę ładnie obity, a nie plastikowy i twardy. Tu. O! Ty. To jest nos Pinokia. No, powiem Ci, znam Olę 6 lat, ale widać jej nie znam jednak wcale. Znaczy, powiem Ci, Taka że grzeczna. ludzie, którzy nam dają samochody do testów, dziwne rzeczy mają w samochodzie, nie? Taka Że... grzeczna, taka ułożona niby. Powinniśmy się lepiej poznać. Podłokietnik szeroki i wysoki, więc jest naprawdę wygodnie tutaj, no i ma dwa uchwyty na kubki z przodu, a nie wzdłuż, więc da się i trzymać kawę albo jakąś butelkę i jednocześnie A w mieć rękę nie oparty uwiera? łokieć. Szkoda, że nie ma tutaj, wiesz czego, tunelu, żeby przewieźć Rękawa. cokolwiek, albo rękawa jakiegoś. ISOFIXy niestety na zaślepkach takich, które szybko się zgubią, czego nie ale, lubimy. tak, ale też bardzo dobrze widoczne i będzie bardzo łatwo wpiąć tutaj fotelik raz i dwa. Co jest nietypowe w tym segmencie dzisiaj, to to, że mamy miękkie podszybie z tyłu, bo tutaj jest zazwyczaj już ordynarny chamski plastik, a tutaj mamy przyjemną fakturę, ładnie to wygląda, jest miękkie w dotyku, ma fajne takie czerwono-różowe przeszycia, może kiedyś były czerwone, ale potem się sprały. Nawet podłokietnik też jest miękki, dopiero plastik pojawia się tutaj i niżej. Mało miejsca niestety w drzwiach, w tej kieszeni, bo butelka półlitrowa wody wejdzie i to wszystko, większa się już nie zmieści. No i nie ma trzeciej strefy klimatyzacji, nie ma tutaj nawet ani jednego gniazda, czy to USB, czy USB-C, tym bardziej. Pozostają nam jedynie nawiewy. Nie ma nawet gniazda zapalniczki, więc jak dziecioki chcą sobie podłączyć coś do ładowania, to muszą się ratować tym, co jest tam z przodu, Niestety Toyota nie była mocna w tym. ewentualnie wozić jakieś powerbank. No naprawdę mogłoby tu być chociaż właśnie gniazdo zapalniczki do tego, żeby można było sobie podładować jakieś urządzenia, nie? Ale to bierzesz rozwiertak z Lidla. Właśnie, a ciekaw jestem, wiesz, bo Nie, poczekaj. Toyoty słyną z tego, że mają bardzo miękki lakier i no widać, że tutaj ten pas czołowy swoje przeżył już, ale dramatu jeszcze dużego nie ma. Jest delikatnie poobijany, ale warto, jak się kupuje nową Toykę, zabezpieczyć go dodatkowo folią, choćby tutaj z przodu i nawet maskę, Nie ma bo ona bardzo dużych- szybko się piaskuje. Łukasz, nie ma dużych odprysków, bo to prędkość przodowa tego samochodu średnio to jest 50-60 na godzinę. Ale zobacz, po 6 latach i przebiegu prawie 100 000 kilometrów, jak wygląda tutaj tapicerka. I pomimo, że jest coś, co przypomina zamszyk, taką alkantarkę, a w zasadzie taką mikrofibrę, to ona świetnie wygląda po tych prawie 100 000 kilometrów. Tutaj ten boczek ala skórzany, no delikatnie widać, że jest niepopękany, niepoprzecierany,
ale no, struktura naturalna zniknęła i pojawiły się takie Wiesz co, wygniecenia. myślę, że to przez no to, i tutaj, że on jest delikatnie kubełkowy, ten fotel, tak? Tak. Że ma te duże plagi. Gdyby był bardziej płaski, to... ale z drugiej strony często mniej w te zużyta. fotele jak wsiadasz, to one tutaj pracują i jeszcze gorzej wyglądają, bo już są naprawdę, potrafi to już stracić w ogóle całą swoją No, gąbka się sztywność, kruszy nie? tam Bo w tym gąbka się miejscu. kruszy, a tu wygląda to dobrze, niemniej fotel też ma dobre trzymanie boczne, ale efekt jest taki, że wsiadając ociera się tutaj o tę krawędź i na niej też delikatnie widać otarcie. Ale kierownica w bardzo dobrym stanie, ten materiał w świetnym stanie, rewelacyjnie to zniósł, tak samo jak ten Alcantaro podobny. I w ogóle fotele fajnie wyglądają. No takie ala sportowe, nie? Kubełkowe. Nie, naprawdę, jeżeli chodzi o fotele, tak jak z tyłu siedziałeś, bardzo mi się podobają. I ciekawie wyposażona wersja, bo ma head-up, ma ogrzewane fotele, ma nawet podgrzewaną przednią szybę i podgrzewaną kierownicę z tego co widzę, a nawet ma fotele. automatyczne parkowanie, a nie ma elektrycznej klapy bagażnika. Tylko No i nie trzeba, ma panoramy. trzeba z łapy ją łapać. To, że nie ma panoramy, to akurat dobrze na wysokiego chłopa jak ja. No a po co ci elektryczna klapa? Jedziemy. Wnętrze, jak na wiek samochodu, nie wygląda oldschoolowo. Moim zdaniem całkiem przyzwoicie nadal. No, jedynie te multimedia, no rzeczywiście trącą już myszką i są takie przestarzałe. Już w momencie, kiedy debiutowały, to były przestarzałe tak naprawdę. Dopiero od kilku lat Standard Toyota ma... Toyoty. No dopiero od kilku lat robią takie systemy, które rzeczywiście mają i bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto i wygląda to estetycznie i szybciej działa. Ten jest taki prościutki, niewielki ten ekran. Co więcej, nie ma w ogóle Apple CarPlaya, nie można podłączyć sobie tutaj przez kabel telefonu nawet i mieć map Google'a. Można jedynie go sparować poprzez Bluetooth. No, Troszkę szkoda, nie? troszkę szkoda. Z drugiej strony zobacz, panel klimatyzacji, ciągle taki tradycyjny, czyli pokrętełka, wyświetla temperaturę, którą dobrze jest widać. No jest tak i minimalistycznie, ale jednocześnie bardzo ergonomicznie, jeżeli chodzi o obsługę. To piano tutaj, na szczęście nie ma go zbyt wiele, ale ewidentnie było czyszczone jakimś papierem ściernym, bo Tak. już jest takie zmatowione i porysowane, wypadałoby je odświeżyć, są tryby jazdy. Lewarek wygląda ciągle bardzo przyzwoicie. Tutaj fajnie, że to jest nawet, zobacz, tam daleko obszyte miękkim, przyjemnym materiałem, czerwone szwy. No jak nie Toyota, bym Czy powiedział. powiem Ci, że ja Tu jestem miękko. zaskoczony w ogóle tutaj tą deską, że ona jest taka, tym właśnie takim materiałem, tutaj tą nicią. No. Jakby ja nie kojarzę, wiesz. Toyot, które byłyby tak zrobione. Zobacz, nawet ten kawałek tutaj, No. wokół konsoli centralnej jest fajnie wymyślony, pomyślany, bo to nie jest piano, tylko jest właśnie przyjemny, i- miękki i materiał i mięciutkie, znowu nie? niteczka. Ładnie, estetycznie. Ładnie, Grzane, estetycznie. grzane fotele, ładowarka indukcyjna tam głęboko też jest. Zazwy- Tylko jedno gniazdo USB-C tutaj i też gniazdo zapalniczki tu, więc dzieciory tam z tyłu. Ty, No właśnie, bo tak skupiliśmy się na czymś innym, a nie na tym, co potrzeba, czyli na zawieszeniu, a zawieszenia w ogóle nie słychać. no ja jestem w szoku. Nie dość, że zawieszenia nie słychać, to zobacz, że tutaj nic nie słychać w ogóle we wnętrzu. Żadnego trzasku, żadnego stuknięcia, żadnego świerszcza, nic. Ono jest świetnie poskładane i sztywność samego nadwozia Tą też. świetnością poskładania to bym tak trochę polemizował, bo jak tym samochodem jechałem dzisiaj do Ciebie, zobacz, O. no to te plastiki tu na kierownicy, no po prostu, wiesz co, jak my miały zaraz No tak, to wypaść. słyszysz. Trzeszczą. Kolejna rzecz, która mi się bardzo nie podoba, to podłokietnik, który już otwierałeś. Ten podłokietnik ma taki chamski, prosty, wiesz, jakby na zwykłych dwóch zawiasach, Jakby był z AliExpressu. Nie? I wmontowany tutaj, to prawda. Nie czuć tego toyotowskiego jakby I tej, tutaj tej jeszcze wiesz, jednej precyzji. dodatkowo jest tak, o ile te Tu jest drzwiach miękko. są mięciutkie i przyjemne, to tutaj nawet zabrakło wypełnienia pomiędzy Właśnie. plastikiem a zewnętrzną warstwą. No i to jest rzecz, która mi się nie podoba. Aczkolwiek rzecz, która mnie się spodobała, to jak jechałem, zobacz kierownicę, dotknij sobie jak ona jest mięciutka. Mnie się kojarzy to z BMW-skimi kierownicami. Tak, przyjemna, Nie? fajna. Nie masz tej skóry takiej twardej, tylko ta skóra jest taka jakby, nie wiem, gąbką podszyta, Tak. jakimś czymś pod spodem. No wymaga tylko odtłuszczenia. Odświeżenia. Bo się ale delikatnie nie jest mocno błyszczy. zużyta i też nie jest powycierana, nie? Nie, ale tak poza tym jechaliśmy po tych płytach i naprawdę nic tutaj w tym samochodzie nie trzeszczało, mimo że masz w niektórych miejscach plastik, to mówię pod tym względem, że to jest wszystko poskładane naprawdę porządnie. No tak, ale zobacz, zapierasz się o deskę i tutaj nic. Nic, zero, naprawdę. I trzeszczy, mówię, nie? to mięciutkie, fajne. Tutaj schoweczek. No, Ola, widzę, coraz bardziej mi dziewczyna imponuje zainteresowaniami. Dobrze, mam do niej numer telefonu. A ty to
To jest zawieszka zapachowa, wiesz? Ola! Piotrek, ty jesteś bardzo przywiązany do Toyoty. Do Proszę, Toyoty, o. o. Proszę bardzo. To jest specjalne Tak. wyposażenie dodatkowe do Toyoty. Corolli. Jak już kupicie żeby- Toyotę, to jesteście do niej koniecznie przywiązani. Tak, na wieki Na wieków lata. amen. Na lata. I jak ją sprzedajecie, to tylko po to, żeby kupić nową. Tak. Ten samochód z punktu widzenia kierowcy nie budzi emocji. W takim rozumieniu, że no wsiadasz do niego i no tak, poprawny. Łukasz, cały Dobrze czas zrobiony. Cały czas bierzemy dwie kategorie, znaczy ja biorę pod uwagę może inaczej, dwie kategorie konsumentów, którzy kupują samochody. Jedni kupują, bo kochają samochody, lubią się nimi ekscytować, lubią te auta, cieszą się parametrami, wiesz, warunkami, trakcją, wszystkim, tak? A są ludzie, którzy potrzebują go jak wiertarki. Ale zobacz, w 2020 roku jeszcze Toyota LEDów nie wynalazła, tylko zwykłe żarówki. To wiesz. Oj, tutaj też. Ale jest lustereczko. A ty masz lustereczko? Aha. Też jest lustereczko Oczywiście, że i nie. też masz światełeczko i lustereczko. Fajna, przyjemna, czarna podsufitówka. Wiesz co? Tak. Tylko ona jest taka dziwna, nie? Jakby jeans taki... Tak i kurde, zobacz, że taki... na przykład tutaj Ola jeździła albo drapała paznokciami i to u stóp. Sądząc po tym, co znaleźliśmy w schowku i w bagażniku. No dosyć mocno podziabane, nie? Ale takie... To musiała nie, siedzieć albo na fotel- fryzurą po prostu. Albo miała trwałą. Trwałą miała, jeszcze Trwałą. lakier nałożony. I tu ewidentnie coś. Ale przyjemny ten czarny, te czarne wnętrze, prawda? Dobrze się ten samochód zestarzał, a nawet powiedziałbym, że Że się słowo nie zestarzał nie jest zestarzał. złe i nieadekwatne, bo wygląda to wszystko ciągle bardzo świeżo, bardzo uczciwie, a przede wszystkim bardzo solidnie. I to jest chyba najważniejsze w momencie, kiedy chcemy kupić używany samochód. Nie widać tutaj 6 lat upływu i 90 000 kilometrów. Ja bym powiedział, że ona może ma ze 2 lata. Przepraszam, nie ma 90, ma 87 999. Nie, zaraz będzie miała 88. Tak, jakbyś miał ocenić ten samochód, ile on ma, po tym jak zużyte są materiały, jak wygląda wnętrze, czy nawet z zewnątrz, gdzie już widać, że parę tam jakichś rys parkingowych, Max czy 2 lata. otarcie od torebki Max jest, 2 ale lata. max to są 2 lata. Naprawdę nie, ten czas i przebieg nie zrobił na tym samochodzie żadnej... Oddać wiesz, do detailingu, niech ten bagażnik doprowadzą do ładu, czyli golarką przejadą, albo niech przejadą golarką tutaj te tyły foteli i petarda. Ale takie przyciski, zobacz, do tego, do ogrzewania foteli. Zwykłe jak manualne takie, z nie? 90 roku, Tak. nie? Cyk, 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 cyk. Wiesz, Ale no, dwustopniowe. jeżeli Toyota robi coś dobrze, to nie chce tego zmieniać. Więc jeżeli mają Nie. przełącznik dobry, no to nie chce Ale tego robiła zmieniać, to nie? tak Wiesz. dobrze, że wyprodukowała tego 30 milionów i teraz pakuje Muszę, do każdego muszę gdzieś to samochodu. upchnąć, nie? Słuchaj, no co mam Ci powiedzieć? Porządny samochód. To nie jest auto, które pokochasz sercem, ale to Nie, jest o nie. zdecydowanie samochód, który pokochasz portfelem. O nie, tak. To jest samochód, za co wiesz, czego ja nie lubię w Toyotach, to jest to. To jest Skrzynia skrzynia. ECVT. Jedziemy teraz normalnie i czy choć raz Jest- Cię zirytowała? Nie, teraz nie, ale poczekaj, jak wyjedziemy nią na ekspresówkę. Ale tylko pamiętaj też o tym, ja zawsze to tłumaczę w ten sposób. Nie masz tutaj żadnej skomplikowanej mechatroniki, żadnych To prawda. sprzęgieł. To jest wieczna skrzynia. To prawda. Tak no. samo jak mamy tutaj inwerter, o którym trzeba powiedzieć, który też jest wieczny w tym całym układzie elektrycznym, pod warunkiem, że wymieniasz ten płyn chłodniczy. Masz akumulator, który wytrzymuje Ci, bo tutaj jeszcze jest ten niklowo-metalowo-wodorkowy, czyli nie ten litowo-jonowy, który jest tak trwały, że one przejeżdżają po 400 000 kilometrów i dopiero należy go nawet nie tyle wymienić całego, co niektóre z jego modułów Modułów, poszczególnych. cel, czy jak to tam I się też ładnie nie nazywa. kosztuje to, tak jak ludzie mówią, 30-40 tysięcy złotych, tylko 6-7 koła po 400 000 kilometrów. Tak. Myślę, że to też jest powód, dlaczego dużo tych samochodów jest wydawanych na taksówkach, Tak. nie? Raz, że duży bagażnik i ustawny, I co ustawny, pokazaliśmy, i spory. wystarczająca ilość miejsca na tylnej kanapie i jak co 15 000 wymieniasz olej, to nic więcej nie robisz, tylko jeździsz. Lejesz wachę, I koszty jeździsz. eksploatacji tego też nie No. są duże, no bo ten olej też nie kosztuje nie wiadomo ile pieniędzy. Filtr oleju, wiesz, to nie są ceny części premium, tak? Tak. Więc to też o tym trzeba pamiętać, że to nie są jakieś duże koszty. I dlatego tych samochodów sporo jeździ, nie? I jeszcze wracając do tej skrzyni, no ile razy w ciągu dnia, tak naprawdę jak kupujesz taki samochód, to masz świadomość, że on nie służy do dalania.
tylko przede wszystkim do oszczędzania paliwa, więc też jeździsz trochę inaczej. Tak. Jeżeli jeździsz inaczej, to ile razy ten silnik ci zawyje, bo musisz kogoś wyprzedzić? No już nie ma dróg w Polsce krajowych łączących wielkie miasta, gdzie wymagane byłoby od ciebie ciągłe wyprzedzanie tirów i jazda zero-jedynkowa, czyli wiesz, wyprzedzanie, hamowanie, wyprzedzanie, hamowanie. Niby tak, aczkolwiek, wiesz, to też jest subiektywne wrażenie. Może to do tego się trzeba przyzwyczaić, może tym samochodem trzeba dłużej pojeździć, No, żeby się słuchaj, przekonać. No, tak samo. Jakby ja mówię tutaj porównując do skrzyni DSG, która, No nie. wiesz, no ale wiesz dlaczego, nie? Inaczej, w sportowym samochodzie nie chciałbym takiej O, skrzyni. w życiu. Natomiast w normalnym aucie służącym do jazdy na co dzień, gdzie jeździ się po mieście i głównie tutaj pcha go przy tych niskich prędkościach elektryka, dopiero później wkracza silnik spalinowy do akcji, nie przeszkadza mi to tak bardzo. I gdzie nie wykorzystujesz 100% potencjału samochodu. Tutaj masz 8 sekund do setki, podobno jak wklepiesz w podłogę. Inaczej powiem. Gdybym miał kupić samochód, którym będę jeździł na co dzień, do Ja. pracy i z powrotem, Ja. kupiłbym pewnie Toyotę. Ja. Samochód, który się nie psuje, A że nie jeździsz do pracy, bo jej nie masz, a to że nie jeżdżę musisz do pracy, kupować. to nie muszę kupować Toyoty. I jeżdżę samochodem sportowym, albo którymś ze starych. Ale poza akumulatorem mamy silniki elektryczne, mamy dodatkowe kable i tak dalej, więc wszystko to daje masę ponad 100 kg większą, więc żeby zaoszczędzić kilkadziesiąt kilogramów, no to pozbawiono samochód niektórych materiałów wygłuszeniowych, które moim zdaniem w tym segmencie powinny być. No, powinny. Nie. Chociaż tak jak No ale mówię, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. nie jest tak mocno, Na- mocno słuchać tą skrzynię, mówię tak Nie. jak w poprzednim, nie? Tu jest moim zdaniem już dużo lepiej, jeżeli chodzi o samą skrzynię. Myślę, że więcej hałasów na autostradzie czy na ekspresówce będzie pochodziło tak naprawdę od kół, Tak. od nadkoli, od podwozia i od szumów wiatru. I to też musimy powiedzieć o tym, że mamy na Toyocie dzisiaj opony zimówki, więc Zimówka. one na pewno będą troszeczkę głośniejsze, więc w teście pewnie wyjdzie troszeczkę głośniej. Na asfaltowym kawałeczku było tak 66, to akceptowalnie. Na tym betonowym przy 120 jest 69. To też nie ma dramatu, biorąc pod uwagę, że mamy zimówki, No nie ma. że jedziemy po betonowej nawierzchni, która jest głośniejsza z zasady niż ta asfaltowa. Natomiast no, słychać, że mogłoby być te 2-3 decybele mniej, nie? Jak na nowoczesny samochód przystało. Czyli dwa rozwiązania, albo go wygłuszyć, albo założyć grubsze dywaniki. Albo założyć słuchawki. Tak. Grubsze dywaniki. Myślisz, że coś by to pomogło? Nie A sądzę. ja nie wiem, a może pomogą. Chciałbym skupić. Tylko takie dłuższe, wiesz, żeby na ścianę grodziową nachodziły. Właśnie to nie jest hałas od silnika. Nie, to ja ten po słupkach słyszę i z kół go Słupki i słyszę. koła. No, słupki i koła. No ale jeszcze przy tej prędkości da się normalnie pogadać. No nie musisz na mnie krzyczeć. W ogóle na ciebie nie krzyczę. Okej. Nie śmiałbym głosu na ciebie, Piotrek, podnieść. Nie wiem, zwróciłeś uwagę, jak resetowałem, ile mieliśmy tam na bocznych? Ile było? 5? Na bocznych, tam gdzie nie stoją, tam Tak. jest 5,5. 5,5. No, ale tam parę razy przyspieszyłeś mocniej, bo chciałeś posłuchać silnika. Kiedyś z tymi hybrydami było tak, że owszem, bardzo mało paliły w mieście, bo tam często do głosu dochodził silnik elektryczny, hamowałeś, odzyskiwałeś energię, startowałeś z elektryka i faktycznie to spalanie było bardzo imponujące. Ale wyjeżdżałeś w trasę i w zasadzie znikały absolutnie wszystkie korzyści płynące z silnika elektrycznego, bo auto było napędzane silnikiem spalinowym, i jednocześnie musiało targać ze sobą więcej kilogramów. A teraz już to wygląda zupełnie inaczej. Bo zobacz, przejechaliśmy ten dystans tych paru kilometrów tutaj ze stałą prędkością mniej więcej tych 120 km na godzinę. Było i 125, ale było też 118. 5 litrów średnie spalanie. 5 litrów. To nawet jak masz niewielki zbiornik paliwa, bo tutaj on ma tylko 42 litry, to robisz na tym 8 stówek. A po mieście jak będziesz jeździł, to się zamykasz spokojnie w tych 5 litrach też. Nawet poniżej bym powiedział. To jak na dwulitrową jednostkę 182 konie. No. tam 4 chyba, tak? Czy 2? Nie, 4. No powiedzmy, że jak wzrosną te prędkości, dobra, będziesz... 180 koni, Tak. przyjmijmy, tak? To nieźle. No, weź pod uwagę jeszcze
oczywiście to, że jak będziesz jechał szybciej, czyli 140, 150, no to ono urośnie tam do 7 litrów, może nawet 7 No dobra. z drobnym haczykiem, ale też przez to, że nie mamy tutaj SUV-a, tylko mamy samochód, który jest niski, który ma niewielką powierzchnię czołową, nieduży prześwit, to aerodynamika i pęd powietrza robią swoje i oszczędzasz tutaj To na prawda. przykład w porównaniu z taką RAV4 dobry litr, jeżeli nie 1,5 paliwa na 100 km. Ale spójrzmy teraz na konkurencję, czyli Octavię bądź Focusa. No. No to tutaj spokojnie te 2 litry, nawet 3 trzeba byłoby dodać. Do nich, No tak. no, nawet do diesla. Nawet do diesla. No myślę, że Octavia w dieslu rzeczywiście No, na takiej trasie może dałaby 6. podobny wynik, albo 5,5, podobny nawet wynik, 6, ale w nie? mieście znowu No mielibyśmy właśnie. dużo wyższe spalanie, bo spokojnie tam moglibyśmy sobie, myślę, 3 litry dołożyć przy spalaniu w mieście. Myślę, że tak. Biorąc pod uwagę też segment benzynowy w tych konkurentach, no to mamy 1.5 TSI w grupie Volkswagenowskiej i 2.0. Jak bierzemy 2.0 i 2.0, no to tutaj 2-litrówka nam nie spali 5 litrów. No Taka nie. 2-litrowa TSI nam spali dychę. No to teraz szukamy odpowiedzi na pytanie, ile z tych 184 koni przetrwało 6 lat i dożyło 90 000 kilometrów przebiegu. Sport, normal albo eko. Nie, no Oczywiście to sport. sport. I więcej bym nie kombinował chyba, nie? Skrzynia może w tryb sportowy, nie? Tak, myślisz, że to jest tryb sportowy? Jak tam S mamy? No tu jest S i tu jest S, czyli mamy SS. Ale tu jeszcze zobacz, masz S i możesz sobie do 6 zmieniać. Samemu? Nie, z kolegą. O, Gotowy? To kolega mi zmienia. No gotowy. A ty gotowy? Tak. 8,1 To sekundy. niech porwą nas te emocje. W 3 chłopa. Uwaga! No nie ma mowy. No dobra, już. 9 sekund i 15 setnych. Czyli sekunda gorzej niż podaje No ale- producent. No ale mówię, jak 3 słyszę. dorosłych chłopa siedzi teraz w samochodzie. Takich chłopów. Zdrowych. Tak. No zobacz, ale średnica zawracania. jaka No ładna. pięknie, co? No. A teraz zrób to po mojemu. Czyli stop. Lewa nóżka na hamulec. Z procedurą? Tak. Pójdzie? Oczywiście. Proszę bardzo. A już. No, już. Jeszcze 7. Nie? Jeszcze 7. Czyli po twojemu gorzej. Po mojemu gorzej. Możesz Jaki z trzeba tego byłoby morał? kontrolę trakcji wyłączyć. Lepiej robisz procedurę startu. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Co? Co? Zamiana. No, żartujesz. Nie. To jadą chcesz jeździć? Tak, ale to nie dlatego, że lubię jeździć Toyotą, tylko nie lubię, jak ty prowadzisz. No ten podłokietnik mógłby być i szerszy i regulowany w szerszym zakresie, szczególnie do góry, a nie tylko wzdłuż i taki jest chybotliwy. Niemniej powiem Ci, że sama pozycja za kierownicą, jak sobie tutaj wszystko poustawiasz po swojemu, to jest naprawdę bardzo wygodna, ergonomiczna, fajna. Idealnie mogę obniżyć sobie fotel. Mogłoby wysuwać się tutaj podparcie pod uda, Tak. bo jest króciutkie to siedzisko, ale z drugiej strony sam fotel jest idealnie twardy, ja takie lubię, Twardy świetnie i trzyma na zajebiście boki, trzyma na boki, rewelacyjnie nie? trzyma na boki, ma elektryczną regulację podparcia lędźwiowego, więc też fajnie mi tam wypycha dolną część kręgosłupa, no i mówię, mogę nawet trzymać tu łokieć i kierownicę, co dla mnie jest istotne, bo ja tak lubię prowadzić samochód. Też przy twoim wzroście akurat nie masz problemów z kolanem. Nie? Nie Bo mam zobacz, tutaj. nie obijasz go Nie. o deskę, bo ta deska też jest tak tu wyprofilowana, że możesz kolano sobie swobodnie tu trzymać. Tak. Jedynie co, to tu, ale tu masz plastik. Tak, gdybyś miał tutaj materiałem te obszyte, no to mogłoby troszeczkę być lepiej tu w tym miejscu, nie? Tak, Tu, ale gdzie z drugiej trzymasz, strony nie same mam te- żadnego ostrego kantu. Nie ma. Ta konsola środkowa jest stosunkowo nisko, a nie wysoko i mam tutaj przestrzeń na te kolana. Często tak jest w tych chińskich samochodach nowych, że te konsole środkowe są bardzo szerokie i bardzo wysokie. I ma to swoje oczywiście zalety, bo to wszystko wygląda tak bardziej premium, tak bym powiedział. Natomiast ogranicza bardzo przestrzeń tutaj na moje długie nogi. A tutaj zobacz, ile ja mam
przestrzeni. Masz bardzo dużo miejsca i teraz Bardzo w długą dużo. podróż nie masz problemu potem z nogą, że ci noga drętwieje, że musisz zmieniać pozycję czy cokolwiek, tak? Tak. Przyzwoity układ kierowniczy, oczywiście nie jest to, wiesz, BMW, ale skręcasz w prawo, skręci w prawo, skręcasz w lewo, skręcasz w lewo. Jest generalnie wygodnie, jest komfortowo, jest ergonomicznie. Powtarzam po raz kolejny, to jest zwykły, prosty samochód. Tak, nie ma tu żadnych emocji, nie wsiadasz do tego auta i nie chcesz gnieść cały czas pedału gazu. Bardziej niż bo ci to, nie co zależy. pokazuje prędkościomierz, interesuje Cię to, co pokazuje komputer pokładowy, jeżeli chodzi o zużycie paliwa. To jest ten rodzaj samochodu. I to jest auto, do którego nie podchodzi się w ogóle z sercem, do tego samochodu podchodzi się z portfelem. rozumem. Z portfelem i z rozumem. Jak chcesz samochód, który kupujesz, czy to nowy, czy używany, i chcesz jeździć, lać paliwo, jeździć, lać paliwo, jeździć, lać paliwo, płyn do spryskiwaczy, nie martwić się ani o ewentualne naprawy całego silnika, ani zawieszenia, a nawet dodatkowo jeszcze o hamulce, to jest dokładnie ten typ. I uwaga, jedna rzecz jeszcze, że stać Cię tym samochodem jeździć do autoryzowanej stacji obsługi. Tak. Bo to też nie są bardzo duże koszty w porównaniu do innych marek. Tak, a w przypadku Toyoty warto przynajmniej przez pierwszych 10 lat i te Jeździć, 150 żeby mieć tysięcy tą kilometrów. przedłużoną gwarancję. Dokładnie tak. Więc to jest po prostu narzędzie. Narzędzie z dużym bagażnikiem, z całkiem przestronną kanapą, z dobrym wyposażeniem, solidnie zrobione, tak jak młotek. Młotek kupujesz raz na 10 lat, 15, 20. Ja tak I ty jechałem masz i go zegarek ładny. No właśnie chciałem go porównać do tego zwykłego zegarka Casio, który też jest japoński. Zwykły, prosty zegarek. Pokazuje godzinę, ma alarm i jest wodoodporny. I nic więcej od zegarka nie oczekujesz, tak jak od tego samochodu. A ja od zegarków oczekuję znacznie więcej. W związku z tym Corolla jest dla Ciebie.